Dzień dobry widzowie, witam Was w kolejnej serii filmów z długodystansowej wycieczki Ride With Me. W tym roku ruszamy na niemiecką wyspę Rugia. Ruszamy rozproszeni w grupach, każdy wsiada na innym peronie. Rex z nami dzisiaj jedzie, siada w głównym, ja czekam w Oliwie, Wojtas czeka w Sopocie, a co ciekawsze, ci dojedzie zupełnie innym pociągiem. Ruszamy w składzie 4-osobowym. Chłopaki już są załadowani i jadą w stronę Szczecina pociągiem bezpośrednim, ale niestety nie było mi dane kupić 4 biletów na rower na tą relację i ja wyjątkowo jadę przez Poznań. Może nie wyjątkowo, bo w zeszłym roku też jechaliśmy ze Szczecina przez Poznań, no ale takie to są już uroki PKP. Była też opcja, żeby rozmontować rower i zakupić bilet na bagaż, ale nikomu się nie chciało tego robić, także ja zdecydowałem, że jadę przez Poznań i spotykam się z chłopakami w Szczecinie, a konkretnie w Szczecin-Dąbie. Na chwilę mam nadzieję, że 10 minut, tyle ma na przesiadkę w Poznaniu, wystarczy mu, żeby zdążyć. Pociąg z Gdańska do Jeleniej Góry, to ja się przesiadam w Poznaniu. Mamy na razie 8 minut opóźnienia, co daje mi 7 minut na przesiadkę. Zobaczymy. Przygody z PKP, ciąg dalszy. No i wylądowali, jak zwykle przy śmietniku. Tak, jesteśmy w Szczecinie. Czekamy na Fida, który jedzie z przeżytkami jakimiś. W tej chwili pewnie jest gdzieś pod Poznaniem, ale przejedzie na styku. A my mamy 2 godzinki pauzy. Na razie mamy małe opóźnienie, ale motorniczy widzę, że próbuje to zniwelować. To jest swój plecak jeszcze jakiś? Nie, to tak, to jest plecak taki... Taki mały? A tutaj muszę chować taką saszetkę, czy nie wiem? No nie wiem właśnie, co tam w Szczecinie chyba co jest? Pogoń Szczecin jakaś. Nie wiem, co oni lubią. Jak tam Wojtas kawka z żabki? Zaczynamy tradycyjnie od żabki. Od żabki kawki. Kawka i żabka, no, nie może być inaczej. Nadal czekamy na Fida, która też godzina mija. A go dalej nie ma. Właśnie, no właśnie. Bo- Maciek, gdzie jesteś? Błąka się gdzieś. Maciek, where are you? Pierwszy krok zaliczony, jestem w Poznaniu. 9:36, pociąg włókniarz z Łodzi do Szczecina. Za chwilę ma podjechać bez opóźnień, czyli na razie idzie gładko. Kolejny krok, Szczecin. W wagonie numer 3. Następna stacja. Zmiana pociągu z Poznania, dotarłem bez opóźnień. No i teraz do Świnoujścia, ale już z tymi panami. Jak tam podróż? No dobrze, fajnie, siemano. Opowiadaj, jakie przygody miałeś? Przygód nie miałem. Pociąg z Gdańska do Poznania miał 10 minut opóźnienia, ale później maszynista przycisnął i zniwelował. Byłem na czas. 16 minut w Poznaniu i przesiadka na pociąg do Dąbia i jesteśmy już. Mamy 2 godzinki w Szczecinie, także generalnie na luziku. Co zobaczyliście? Żabkę, kafe, Peron. i windy. Wiemy, że są fajne windy w Długie Szczecinie. są? Ale tylko z jednej strony. A widzisz, że w Poznaniu nie zmieściłem się. Musiałem dylać po schodach w Poznaniu. Ale my też z wydaliśmy rowerem. po schodach. Czemu? Bo nie wiedzieliśmy, że z drugiej strony są długie windy. A, no chłopaki mieli długie. A tam były tak krótkie, że nic się nie mieściło. Ja może zupełnie jak z- w Gdańsku. A słuchajcie, to jeszcze nic. A może z drugiej- W Gdańsku jest w ogóle taka fajna winda, która jest czynna od 6 do 22. Także jak przyjechałem o 5:30, no to niestety nie była czynna. I tutaj pierwszy raz na długodystansowej wyprawie Paweł. Jeszcze nie wiemy, czy Rexa nie wrócimy po drodze, bo nie wiem, czy będzie nam pasował do grupy. Na razie wziął plecak, jakby na grzyby szedł, a nie na rower. A jakie musi spełniać warunki? Musi robić dużo przerw, to najważniejsze. Musi wolno jechać i musi umieć 3 butelki wody tachać ze sobą. Wtedy jest idealnym kompanem do podróży. Nie was sponsoruje. Ale dobrze, że Formen, bo jak już miał zwykłą, to To jest Formen i To wiesz. to jest najlepszy kuferek z kabelkami, z mikrofonikami i innymi bajerami, proszę bardzo. ale ty masz tego... A jeszcze 20 lat temu zawartość wyglądała teraz inaczej. mówiłeś, że nie masz tych kabelków, a tutaj mógłbyś jednego jeden wziąć, bo się nawet nie skumał, że nie ma. No właśnie. Wszystko jest policzone i ewidencjonowane. To nie jest tak, że sobie wyjmiesz kabelek i ja się nie zorientuję. Jedziemy. To co, Świnoujście po raz 3. Teraz musi się udać. Znajomy dworzec. Ostatnio spędziliśmy tutaj trochę więcej czasu niż chcieliśmy.
A dzisiaj zobaczcie, no piękna pogoda, ładne słoneczko świeci. Ale znowu był pociąg opóźniony. Ile było opóźnione? To Rex musi powiedzieć, bo tu mieliśmy być 22, jesteśmy 40. 18 minut. I co z tym zrobisz? No zabrali mi 18 minut życia. Ale pocieszę was, że i tak zdążymy na ten sam prom, bo prom jest o pełnej albo o pół. Pamiętasz pierwszy raz, jak się stresowaliśmy, lękaliśmy, a teraz już po prostu... Pierwszy raz ty chciałeś płacić za ten prom. No było tak, było tak. A teraz już jak stali bywalcy. Boczne pasy są na rowerze. No i nie ma daszka, zupełnie inny, to... W tym roku trafiliśmy na zupełnie inny prom. Nie wygląda na nowy, bo tutaj ten asfalt to już swoje przeżył, ale zupełnie inna konstrukcja niż w zeszłym roku, więc idziemy sprawdzić, jak wyglądają kajuty. Kajuty welcome to. Rozi w zeszłym roku zostawił tam jakieś flaszki, to może jeszcze stoją. To inny prom. Innym był, no ale dobra. Krasibór. Tutaj są dla VIP-ów pomieszczenia. O, Tam jacyś kolesie pilnują naszych rowerów. żeśmy wynajęli ich za friko, to jest dobra cena. Nówka Funkel, 77 rocznik. Stocznia Szczecińska. No fajnie, fajnie. Czy tam na środek można pójść, myślisz? Myślę, że nie, ale my możemy. Tak wygląda, jakbyśmy już płynęli. Już płyniemy? Dobra, to do góry, tak? Jeszcze wyżej? No już powoli będę miał lęki jak na wieży widokowej. Solidne? Przeciwpancerne. Taki fajny, ale jakiś taki trochę jakby mniejszy, nie? Mniej miejsca dla ludzi jest. Znaczy, bo Więcej dla samochodów. Tak, ale teraz jak tych samochodów jest mało, to jak te rowery? Moi tutaj jeżdżą tunelem głównie, ale... Ale widać, że nie wszyscy, bo niektórzy wjechali tutaj. Właśnie ciekawe, czego to zależy. Bo może chodzi o to, że on jest za darmo, a to jest dobra cena. Na tunel jest płatny? Też jest No, ale darmo. musisz palić parę kilometrów więcej. Nie. Właśnie mieliśmy rozmowę z Rexem, że czy jakby pociągi były za darmo, to by więcej ludzi jechało pociągami, a nie samochodami. Myślę, że tak. Rex był tego samego zdania. Za darmo to uczciwa. A co, o tym myślisz inaczej? Ja myślę, że trochę by było więcej, ale nie zrezygnowaliby z samochodów. Znaczy nie, no oczywiście, że nie. Mało, zobacz, jedno auto tak naprawdę, więc głównie służy ludziom, rowerzystom. O, wiesz, miasto to opłaca, nie? Także z budżetu idzie. Czyli To... nie z naszych, nie z moich, Nie, w sumie nie wiem, no chyba tak, nie? Z to lokalnych, chyba nie centralne, tylko lokalne. z lokalnych pieniędzy to idzie. z tego klimatycznego, które zapłaciliśmy kiedyś. Tak. Maciek nagrywa, to trzeba było jeszcze przeczyścić rower, żeby ładnie na nagraniach wyszedł, no bo jak? Dobra. Muszę te mikrofony wyjąć, bo każdy coś gada i myśli, że to słychać. No właśnie. Przyzwyczajenia robią. Jakie nowości w rowerach? U mnie nowa owijka i żel pod owijką. Ale chyba to nie będzie dobry pomysł. Mam wrażenie, że będę jechał na gołej kierownicy później. U Ciebie, Paweł, jakieś nowości? Tak, mam dwie nowe sakwy, ale już wiem, że przepłaciłem. O! Panie, nie trzęść tak. Ale jest trochę tych ludków tutaj. W roku na wycieczce wszystko jest inne i mamy też przewodniczkę Olę, Witam. która nas przeprowadzi przez Świnoujście i pokaże to też jest piekło. niemiecką stronę. Opłaty klimatyczne. Dokąd będziemy jechać? W stronę Wolgastu jedziemy, a w ogóle zahaczymy o Pienemindę, więc trochę w boku Wolgastu. Czyli w linii prostej, zachód. Dzisiaj chyba najlepsza aura, jaką mogliście mieć, bo wczoraj tu byśmy się ujechali po Kokardam. Strzężywiało troszkę. No troszkę, tylko 56 pojedzie, więc latawiec prędzej. Super. Trzeba zwrócić uwagę na Niemcy są gapy, więc uważajcie, żeby wam nikt nie wszedł pod koła, bo już będziecie na pozycji przegranej zawsze, cokolwiek nawet by się wydarzyło. I nie reagować na ich langsam, cokolwiek nie zrobisz, to zawsze krzyczą, żeby jechać wolno. Więc Ola jest Ale doświadczona, spokojnie jeździ będzie. dziennie ponad 50 km, prawie codziennie. prawie. Także... A w weekendy tam z 200. Nie, 100, Nie. 100, 120, 130 weekendowo, aczkolwiek najwięcej to chyba tak jak Wojtek, 180? Tak? Z Maćkiem, no to tyle. 200 będzie w tym sezonie, ale zobaczymy. Jeździsz Te- jakieś ultra w ogóle? Nie, to nie jest dla mnie zabawa, jakoś nie rozumiem tego tak do końca, bo zawsze wiem, że kończą się jakieś dramy na tych relacjach, ktoś, nie wiem, ma nagle połamany rower, połamane nogi, kość, cokolwiek się dzieje, więc nie. 200 km jak pojadę to dla siebie, nie dla dyplomu, nie dla jakichś tam, wiesz, rywalizacji No i bardzo z kimś. dobrze, bardzo dobrze. Tak jest. No dobra, to ruszamy. Ruszamy.
Tutaj tereny, które widzieliście już w zeszłym roku. Także Świnoujście już było kilka razy na filmach. Myślę, że zawsze warto pokazać. No ale zaczął się sezon. Ola, dużo turystów w tym roku? Tak jest. Chyba już w ogóle nie ma podziału na sezon, inny sezon niż jest kiedyś w Świnoujściu, bo od marca jest tendencja cały czas taka sama. Że długie weekendy zwłaszcza tutaj dzieje się. Chociaż miasto nie jest nastawione dla turystów, tak wiesz, że tutaj nie ma jakichś imprez, koncertów i tak dalej, ale ludzie wykupują w Świnoujściu apartamenty. Potem po takich długich weekendach sobie przyjeżdżają z Berlina, ze Szwecji, z Polski i tak dalej. Zresztą zaraz zobaczyć, co się będzie działo przy promenadzie. To chyba będzie wskaźnik wszystkiego. Na ostatnim filmie wspominałem, że Ola jeździ na Haribo i dostaliśmy właśnie takie super żarty. Tak. Dziękujemy Ci, Olu. Pigułki mocy. Co tam, chłopaki? Już Piaście. pierwsza awaria? Jeszcze z Polski nie wyjechali? To w Piaście. No Co już się coś tam tykało rozjemu. Dobra, kto ostatni w kolejce? No my zaraz. A, tu są te Bitte strefy. absteigen? A, słucham, Tu są te strefy, że trzeba zejść z No roweru. dobra. co jest? No masz, że Będziemy zakaz się roweru. A, bo tu się kupuje te... I wiesz, i policja od razu. No i stoi. Nawet stoją, no. Oj, twój policaj. Co tu więcej kalorii spalę schodząc z tego roweru? Niż jadąc na nim. To jest to miejsce, do którego dotarliśmy w zeszłym roku. Także no teraz wszystko już będzie dla nas nowe. Jedziemy dalej. Do Peenemünde? Jak to się, Pani Olu, wymawia? Peenemünde. No to jest jakiś budynek rządowy? Co to jest? Czy hotel? A, sanatorium. Miało być płasko. Wejdziesz w górę, to nie będziesz miał płasu. A to jedziemy, teraz tędy jedziemy, żeby było szybciej? Ja chciałem nad morze, nie w góry. No. Krajobraz się troszkę zmienił. Pięknie. Ja wolę takie trasy Ja też. niż promenady. Herzlich willkommen. Hello. Zapiekanka mi się odbiła. Dobrze się nie cofnęła. No teraz mi się podoba, bo to taki elegancki zjazd. Za to Ola będzie miała wracając trochę pod górę. Kurczę, fish and chips 8 euro to jest tak u nas cen. Mówię. I tak sobie lecimy tutaj przez te miejscowości. Ola ma formę żyleta. To nas trochę odstawia, ale staramy się dotrzymać kroku. Chyba ty. No, teraz widzę, że Wojtas przejął prowadzenie, to dobrze. Wojtas to ma łydę, to da radę. Jak tam, panie kierowniku? Samopoczucie? Na razie kondycja się dopiero robi. 24 km, dalej jej szukam. Ale myślę, że 8 dnia już będę w optymalnej formie. Może w domu zostawiłeś? Znaczy to na pewno, ale pytanie, czy jestem w stanie ją odnaleźć. Myślę, że 8 dnia będzie ok. A u Ciebie jak kondycja? Zupełnie w porządeczku. O mnie Chociaż, może... Na ambicji mi wjechała na ambicję taka pani trochę starsza na elektryku. Kiedy my wypulowaliśmy płuca, ona nas trąbiła i mówi: sznela, sznela! Czyli na następny wyjazd idziesz elektrykiem. Nie, po prostu lepszą kondycję robię. O, i to jest podejście. Ja mogę powiedzieć, że moje tętno w tej chwili po odpoczynku już wynosi 145. A gdzie jest Wojtas? Tam pojechali już. Myślisz, że się odwrócili chociaż?
Może niech oni pojadą, zarezerwują już pole kempingowe Tak. i będzie wszystko git. I rozłożą namioty. O, jest ten sygnał kommt, że sygnał do Ciebie nadchodzi. A co na światłach zostaliście? Tak, tak. Już mamy Przy tych torach teorię, że bo Wojtas wreszcie znalazł godnego kompana do jazdy, to pojedziecie i zarezerwujecie już pole namiotowe, a my dojedziemy. No. I zostaliśmy na straży tutaj z Rozim. Tak, pilnujemy, czy aby nie zgubili jakiegoś bidonu albo coś, bo to nigdy nie wiadomo, kiedy coś wypadnie. Delikatnie sobie jedziemy. No i pierwszy serwis dzisiaj będzie, bo coś mu cyka, a to na pewno nie jest blat, więc nie cyka blat, tylko cyka szprycha najprawdopodobniej. Moim zdaniem cyka szprycha. Ale ogarniemy ją, klucz jest, także najwyżej po prostu zdecentruję sobie koło i będę jechał wtedy z cykającym kołem. W tej miejscowości jest molo. Pojedziemy tylko zobaczyć. No, takie to molo fajne, takie ciekawe, zakręcone. No tak, ładnie tutaj wybudowali, mam wrażenie. Faluj z Raffles takie. Mam wrażenie, że to było tak, że nawbijali pali i potem co to by można było z tym zrobić? Taki, że akurat po pijaku je wbijali i to im taka falka wyszła. No nie, bardzo ładne molo, ale Te mają fajne takie kosze wiklinowe. jak w Sopocie, nie? Charakterystyczne. Chyba tutaj dla niemieckich terenów. No tak, faktycznie, bo w Gdańsku, w Wolnym Mieście, no to właśnie były takie kosze już przed wojną. Nie oglądałeś Blaszanego Bębenka? Tam właśnie było o takich koszach chyba. Tak? No, tam Gintergrass, jak o tym opisywał, to tam się działo niemało. Te bałtyckie plaże Bałtyku Południowego są całkiem ładne, uważam. Tak, bardzo ładne. Tam później będą jeszcze jakieś ładne klify i mamy obietnice pięknych widoków, także jeszcze wszystko przed nami. Dzisiaj taki dzień rozruchowy. Właściwie Podobno. tylko tranzyt robimy, taki tutaj lecimy. Rozruchowy dzień, ale tempo mamy takie jak niesakwowe, nie? Nasza przewodniczka dba o to, żebyśmy już zrobili kondycję pierwszego Chciałem dnia. powiedzieć, że już jestem uspokojony, mam 124 tętno tylko, także No. już da się żyć. Dojechaliśmy do jakiej miejscowości? Franzenheit. O właśnie, to właśnie do takiej. niemiecko, nie? Tak, Tak, z pająkiem. i bardzo Ci dziękujemy, Olu, za wspólną przejażdżkę. Cała przyjemność po mojej. Także wbijajcie do Oli na Instagram, jakbyście mieli pytania odnośnie Świnoujścia. Wyspy. Nieprzebrana księga wiedzy. Słuchajcie, musimy Cię poprawić. Rex dobrze zauważył, że to jest mrówka, a nie pająk. Naprawdę? No, tak patrząc po Nie tych, znam się. patrząc po tych Czułkach? szczypcach z przodu i czułkach. Sorry. A widzisz? Całe życie będzie. Rex jest naszą encyklopedą, zanim jeszcze było AI i Google Wikipedia, To był Paweł. to był Paweł. Dobrze, dobrze. Zmieniłam światopogląd, teraz muszę przyjechać i napisać, że do mrówki, nie do pająka. Tak. Pożegnaliśmy Olę, status jest taki, że jesteśmy pod mrówką, już ustaliliśmy. To Ustaliliśmy, jest mrówka, że to jest mrówka. nie pająk, mrówka. To już ustaliliśmy i teraz tak, Rozi ogarnął jakiś tam chociaż trochę? nocleg, coś tam, To się nazywa Zeltplatz. Zeltplatz, Już- czyli pole namiotowe, plac namiotowy. Plac namiotowy, tak to Zeltplatz. tłumaczę. Uczymy się niemieckiego, cały czas się uczymy. Jakiś markecik musimy ogarnąć. Jest Edeka po drodze. Jest EDK, więc próbujemy. A do której jest otwarta? Nie wiemy. Wiem, że za 6 km, ale No, także musimy 6 minut jechać. już otwarte. No i później mamy pole namiotowe. Podobno nawet jest prysznic, także dzisiaj nie będziemy się kłaść brudni. Ledwo do Niemiec wyjechali i już awarie. ja sobie wymyśliłem, że po prostu każdy dokręcę od ćwierćobrotu i zobaczymy co będzie. No, i wtedy będziesz miał około... Ale nie, naprzed, jedną tu, wiesz, ćwierć tu, wiesz. No lubię ten niemiecki standard. No piękna jest. Pokazujemy tylko te najlepsze odcinki. Co z tego, że ostatnie kilometry jechaliśmy po kostce? Tego już nie pokażę. Tak sobie jedziemy przez te miejscowości. Rozi obiecał jakieś netto. Nie netto, tylko Edekę, To EDK. prawdziwą niemiecką sieć. Dobrze, to jedziemy do prawdziwej niemieckiej sieci. Wszystkie miejscowości wyglądają tak samo, nie ma co pokazywać. Poza tym dzisiaj jest taki dzień startowy i w zasadzie to nie jesteśmy w swojej rutynie. Nie było kawy naszej. Tak naprawdę to wystartowaliśmy o 15 z minutami, więc to nie jest to nie jest dzień, o którym warto by było opowiadać wnukom. Ale jutro zaczynamy pełen ogień. Pełen ogień? Tak. Pełen ogień, średnia 12. Mijamy już któryś budynek kryty strzechą, a to taki budynek gospodarczy. W Polsce by się nikomu nie opłacało takiego budynku kryć strzechą.
No tutaj elegancko tak jest. Zrobiliśmy zakupy w Penny, czyli w grosiku. Ale to nieprawda, że to grosik, bo ja zapłaciłem 8 euro. Także czuję się oszukany. Miał być grosik, a wyszło 8 euro, no ale nic. Jedziemy. Mamy już 7 km do noclegu. Jesteśmy w Peenemünde. Wygląda jak jakiś zakład przetwórstwa. Jakaś fabryka czegoś. Była strzałka nawet, że jest muzeum. No nic, zobaczymy. Krążymy tutaj. Dzisiaj trasę wyznacza Google Maps, to przygody są obowiązkowe. A, tu jest to muzeum. O, fajne. Stellplatz, tu jest coś napisane. Jedźmy prosto. Tak, najpierw zobaczmy, co tam się dzieje. 150. Nie, Spokojnie. Nie no denerwuj tak, się. no, że tu jest do 20. No, proszę, jaki Poszedł. elegancki okręcik. Ale jaki motel do wyrzucania czegoś. No, Przeciw. To chyba torpedy. nie są takie popierdółki. Ale dziwna miejscówka. O, jest ta łódź Jest, podwodna, jest, no. Rozi, po lewej. A, z drugiej strony. No. No dobra, najpierw spróbujmy tutaj coś znaleźć. Dotarliśmy na kemping. Taki tutaj oto piękne pole namiotowe. Proszę bardzo. Jest blisko do kibelka, jest jakaś ławeczka, także myślę, że będzie dobrze. Jakby co, to wybierał tamten pan. Idzie na niego. Po prostu wszystko na mnie. Ja wybrałem losowo ten kemping. No, dobre oceny, 3,2, także Tak. polecam. W tym roku celujemy dość wysoko. 3,2 to już jest ocena, która nas zadowala. No, już nie będziemy tacy wybredni. To ja staram się najszybciej rozłożyć namiot, ale tu widzę, że godni konkurenci rosną. Rozi zaczął od otwarcia piwa bezalkoholowego. No właśnie, chciałem zauważyć to, że tu... Tak, co jest dziwne, że bezalkoholowe, no ale to jakiś nowy trend w tym roku jest chyba. A chłopaki już mają prawie namioty rozłożone. O, proszę bardzo. Paweł to ma zdecydowanie lata wprawy, bo już jeździł pod namioty ze mną, zanim to było modne. W ogóle my też mieliśmy te namioty, że stelaż sam ważył 20 kg, a namiot ważył drugie 20 kg. Takie były czasy. Pamiętacie mój pierwszy namiot? No tak, no Jak się twój pierwszy namiot nazywał? Budka Rexa. No, masz go jeszcze? Wojskowy był. Nie. I wylądowaliśmy tak w sumie prawie jak w Sobyszewie na plaży. Patrzcie tam, nie? Trochę jak Sobyszewo. Mierzeja Wiślana. No, trochę tak. Ale tak ogólnie fajny klimat, tam bar jest za nami. Pole namiotowe to jak widzieliście. Albo nie wiem, czy pokazałem. Jak nie pokazałem, to pokażę jutro. Rano jak dożyjemy, jak nas cyganie nie zaciukają. To jest jego tekst. No To powiedz, nie ma cyganów. To są turyści z Afryki inżynierzy. i Ameryki Południowej. Inżynierzy, doktorzy, lekarze. Oni biegają, dużo krzyczą. Czasami mają maczetę, czasami nie. Zobaczcie, brakuje Ale ty, jako lekarz... jednego zawodnika. Żuko, to miejsce było dla ciebie. Nikt nie zna Żuka. Z ogniska. Oglądał. Z ogniska znają. Może do AI dostawi ciebie No. tutaj. Żuko jest głównym mózgiem aplikacji Ride With Me, także jak coś nie działa, to nie moja wina. Żuko jest to osoba, która robi reset serwera. A jakby tak wstawić taki Blu-ray tutaj i dokleić żuczka, to byłoby jakby z nami siedział. Ja nie mówię ci, że AI dostawi.